Witam serdecznie wszystkich widzów w moim programie. Dzisiaj zobaczymy, co się dzieje z silnikiem Sokoła, którego odwiozłem do remontu, tak żeby wyjechać tym Sokołem. Mam nadzieję, że za jakiś czas wyjedzie. Ja się długo z nim bawiłem, on musiał też uleżeć się, 2 lata leżał u mnie tutaj w stodole, w moim garażu, warsztacie, nacieszyłem się nim i oddałem go do fachowca, który się zna, przejrzy go, wyremontuje i odbuduje ten motocykl. Także zapraszam teraz na materiał nagrany w warsztacie. Zobaczymy sobie, jak tam te wszystkie części wyglądają. Ja wam przypominam, bo cała masa ludzi, która ogląda, jeszcze nie subskrybuje, więc proszę cię, wciśnij tego suba i zapraszam cię na seans. Po seansie jeszcze pogadamy i zobaczymy, co tutaj się dzieje w stodole, bo jest dużo nowinek, które chciałem wam powiedzieć. Cześć Marcin, spóźniona sekcja zwłok Twojego Sokoła 1000, spóźniona, ponieważ no jak dobrze wiesz, jesteśmy zasypani pracą i no to nie dziwi w tej branży chyba nikogo, natomiast no staramy się jak możemy i dziękujemy za wyrozumiałość, no bo pewnych rzeczy nie da się przyspieszyć. Do rzeczy. Co się stało z Twoim Sokołem ogólnie? No jak widzisz, mamy te rzeczy wyszkiełkowane, wyczyszczone. Ilość brudu, która tutaj była, no to przerastało ludzkie pojęcie. To był strasznie zabrudzony silnik, ale to widziałeś, bo rozmawialiśmy już o tym, że no gdzieś to leżało w jakichś bardzo, bardzo złych warunkach. O co chodzi? Po kolei. Pierwsza rzecz. Cylindry. Cylindry zostały wyszkiełkowane z brudu, bynajmniej wstępnie. Wiadomo, jest to wszystko przed obróbką. Weryfikacja stanu technicznego. Co widać na dzień dobry? Są jak wszędzie plusy i minusy, rzeczy które cieszą i które nie cieszą. No. Z dobrych rzeczy to jest to, że no, mamy dosyć ładne odlewy, nie pokruszone, nie popękane żeberka gdzieś tam minimalnie, ale przy motocyklu, który budujemy przy projekcie Szczura czy motocykla w patynie, zwał jak zwał, no to dodaje uroku i naprawianie takich rzeczy uważam jest bez sensu, jeżeli to ma być coś, co będzie autentyczne, tak? Ale cylindry. Pierwsza rzecz, która rzuciła się w oko po usunięciu brudu, to to, że w tym momencie na tylnym cylindrze jest pęknięcie, to na wskroś odlewie w miejscu, gdzie przychodzi jedna ze szpilek mocujących głowicę, tak? Dlaczego to się stało? No najprawdopodobniej ktoś przeciągnął tą szpilkę po prostu lub przy osadzaniu tulei, bo niestety jak widać, stety czy niestety, te cylindry były już tulejowane. Ktoś wstawiał tuleje pewnie dawno temu. Być może za duży jest wcisk tej tulei, cylinder tutaj pęknął, natomiast no tak, będziemy musieli to rozfrezować, będziemy musieli spawać to żeliwo, wykonywać otwór na nowo i wykonywać gwint. No taka chirurgiczna praca nieprzyjemna, natomiast no nie da się tego inaczej w sposób trwały naprawić, żeby było dobrze. No tyle, praca jak praca. Do zrobienia tego typu rzeczy no się zdarzają. Pozostała rzecz, jeżeli chodzi o cylindry. Drugi cylinder przód jest relatywnie ok. No wiadomym jest, że będziemy zmieniali prowadnicę. Wiadomym, że wszystkie płaszczyzny tutaj w ogóle po tym tulejowaniu ktoś nie robił płaszczyzny, co jakby no jest dziwne dla mnie, ponieważ no ktoś to olał. No kiedyś były też inne standardy napraw i nikt tego nie przeżywał. Natomiast mamy już tu wrzery, ogniska korozji, ta powierzchnia wszędzie jest wiadomo, że krzywa. Tu też jest pęknięcie, trzeba będzie to zaspawać, żeby nie szło to dalej. No jest to zmora ogólnie cylindrów żeliwnych w starych motocyklach. W Sokole zwłaszcza, ponieważ te cylindry na swój wymiar, one są naprawdę filigranowe i lekkie. Co jest plusem, że są lekkie, natomiast no niestety, jako że to jest wszystko cienkie, to lubi pękać, ale to tyle. Gniazda, wiadomo, że do regeneracji, najprawdopodobniej do wstawiania, żebyśmy nie musieli wytaczać zbyt dużo tych gniazd i zawory, żeby nie były za nisko, ponieważ będziemy tutaj walczyli, jak zawsze zresztą, o podniesienie stopnia sprężania, choć trochę lub inaczej, o to, żeby ten stopień sprężania nie był niższy niż był fabrycznie, a kiedy będziemy te gniazda wytaczać, zawory nam
pójdą w dół, prawda, no to nie będzie to sprzyjało. Więc tyle o cylindrach. Fajne śrubunki na gaźnik, na kolektor kolejowy, niepomęczone. Nikt tutaj jeszcze nie zdążył tego zepsuć, więc to jest akurat fajne. Co dalej? Mamy dorobione tłoki. Tu jest jeden z Twoich oryginalnych tłoków. No tak to wyglądało, prawda? No nie dziwi po tylu latach. Tak to wyglądało. Jest to po prostu zatarte po całości. No i tyle. Tutaj nie ma się do czego modlić. To jest już eksponat na półkę, relikt, jak ktoś lubi. Mamy dorobione nowe tłoki na wzór tłoków oryginalnych. No i tyle. Tu nie ma filozofii z nowoczesnymi już pierścieniami, zgarniającymi i tak dalej. Jako że jest to silnik z układem zamkniętym, olejowym, czyli z powrotem oleju, to możemy coś takiego zastosować. Zaraz następna część filmu. Dobrze, następny element, chyba najważniejszy, chociaż no wszystko tu jest ważne, to jest karter, blok silnika, zwał jak zwał. To jest element, który jak gdyby definiuje tutaj w ogóle rocznik tego naszego motocykla, prawda? Fajną rzeczą jest to, że są oryginalne numery, jest orzełek, wszystko się zgadza. Kartery generalnie nie są w złym stanie, oczywiście z kilkoma wyjątkami. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że ktoś rozrabiał tutaj przy uszczelniaczu na czopie głównym zdawczym wału korbowego, czyli tu się coś podziało. Ktoś tu coś próbował, nie wiem, czy wyciągnąć ten uszczelniacz oryginalny filcowy, czy coś, no jest to nieistotne. Zrobimy to w ten sposób, że jako że zawsze trzeba obrać jakąś technologię naprawy takich rzeczy, no to nie jest to odkrywcze, że wyfrezujemy sobie tą część karteru po to, żeby osadzić tu już w nowoczesnej technologii po prostu zimmering. No nie będziemy używali tutaj uszczelniaczy filcowych i takich archaicznych rzeczy, bo to nie sprzyja eksploatacji. Natomiast jako że ten element i tak jest już zniszczony, można by go napawać, frezować. W środku uważam to za przerost formy nad treścią, lepiej będzie działać po prostu zwykły zimmering i tak to też zrobimy, więc tutaj jakby problemu nie ma. No oczywiście trzeba się centrować ładnie w ten otwór, żeby ten uszczelniacz mógł siedzieć dokładnie w osi czopa. No i tyle, także tu filozofii nie ma. Szpilki oczywiście cylindrów wyrzucamy, robimy nowe, bo te są pokorodowane. Poza tym różnej długości ktoś już tu coś dorabiał, przerabiał, no to jest klasyka. Problemem jest, może nie problemem, ale kolejną usterką jest to, co stało się tutaj. Ktoś próbował kiedyś rozebrać ten silnik, jak widać, śrubokrętem, nie wiem, przecinakiem, bardzo pokaleczył powierzchnię styku tych karterów. To jest źle, ponieważ tu są odgnioty, narosty, jak to nazwać. Ten karter nie zejdzie nam się tak, jak ma się zejść. Z drugiej strony tak samo widać, że on był rozpoławiany, tak, gdzieś siłowo. Pewnie nie chciał puścić kiedyś na łożyskach, no i tak to się zawsze dzieje w przypadku wszystkich silników, które mają dzielony w ten sposób karter. To też nie jest odkrywcze. Natomiast to będzie wymagało też frezowania. Wpisując się w oś wału korbowego będziemy musieli zachować zamek, bo to jest bardzo ważne, żeby zachować zamek, który jest punktem ustalającym lewy karter do prawego. Jeżeli to będzie przesunięte, skopane podczas obróbki, taki silnik już jeździł nie będzie. I o tyle na tej prawej połówce zrobienie płaszczyzny jest operacją stosunkowo prostą. Tyle na tej już nie. No ale takie rzeczy robimy w Harley'ach na bieżąco, więc to nie stanowi tutaj jak gdyby problemu. Aczkolwiek zrobić to trzeba i od tego będziemy w ogóle zaczynali obróbkę tego silnika. No to samo się tyczy tutaj powierzchni styku pod rozrząd, pod pokrywę rozrządu, tak też jest to wszystko pokancerowane, poniszczone, ale to ma tyle lat, ile ma i nie należy się dziwić. Uważam, że i tak ten karter jest relatywnie w dobrym stanie, można powiedzieć, ponieważ nie ma pęknięć, uszkodzeń jakichś większych, zewnętrznie mechanicznych, nie trzeba tego spawać. Ratowaliśmy już Sokoły, w których kartery były składane z puzli dosłownie, a to wtedy już jest gehenna taka naprawa, więc uważam, że to jest taka czwórka, mocna czwórka, jeżeli chodzi o stan techniczny karterów, jest ok. Także to o karterach. Co jest jeszcze ważne? Tuleja.
Na szczęście, czy nie na szczęście, mamy zachowany odpowiedni wcisk tej tulei osadczej tutaj, łożyskowej, bo to łożysko przychodzi w to miejsce, prawda? Ale uprzednio przez tą tuleję. No w Harley'ach było to rozwiązane nieco inaczej. Tamten element jest już częścią integralną karteru. Tutaj jest to przykręcane, tak sobie to panowie wymyślili. No i okej, jest tu zachowany wcisk, nie ma owalizacji, co jest bardzo ważne, ale to zrobimy z tego filmy później pomiarowe. Na razie jest to ogląd, film taki poglądowy na stan techniczny. Tu też ktoś narozrabiał. Nie wiem w ogóle jak mu się udało to zrobić, bo ta tuleja gdzieś była wyciągana i tak samo no, było to prane chyba. Podejrzewam, że z tej strony jakimiś śrubokrętami, żeby to uwolnić. To by się nawet zgadzało, bo tu mamy mniej więcej 45 stopni i ta tuleja na pewno była tak. Ktoś z tej strony próbował śrubokrętem to podważyć i wysunąć. No i tyle. Także to tyle co do karterów. Nie jest najgorzej. Część trzecia, głowice. Powiedzmy, że głowice. Głowice są takie sobie, aczkolwiek no też widziałem gorsze nieraz. Więc co się tu musi wydarzyć? Na pewno naprawa gwintów pod M18, oryginalne świece, ponieważ no ten gwint tu już jest biedny. Tu już była jakaś tuleja redukcyjna na 100%, taka jak jest i w drugiej głowicy. Te tuleje trzeba usunąć, żebyśmy mogli wrócić do świec o gwincie M18. No widać, że tutaj ktoś w jakiś tam brutalny sposób sobie to punktował, żeby zablokować tą tuleję, bo pewnie już się wykręcała. No płaszczyzny głowic też nie były robione na 100%, no to nie dziwi. Będziemy to obrabiali, żeby tutaj to wszystko było jak nowe, nie jest to problemem. Głowice w środku są ładne, no tutaj latały już jakieś pierścienie pewnie albo inne rzeczy w kawałkach, natomiast no nie są poniszczone. Ja uważam, że jak na sokołowe głowice są bardzo ładne. No i znowu ta sama historia z żeberkami, no nie, no jak to w przypadku takich motocykli, no gdzieś coś jest ukruszone. Jeżeli będziesz chciał, możemy to napawać i odtwarzać te żebra, żaden to problem nie jest. Natomiast no osobiście uważam, że do tego projektu, jak już mówiłem wcześniej, takie usterki czy takie niedomagania są wręcz ozdobą. No ale to już kwestia subiektywna gustu. Co dalej? Pokrywa, kapa, sprzęgła w bardzo ładnym stanie. Tutaj akurat to jest jeden z elementów, który chyba nie ucierpiał. Ciekawostką jest to, jak zmieniał się na przestrzeni lat nasz język, prawda? Można się przyjrzeć napisowi inżynierii przez J, tak? Ewolucja języka no, ma miejsce cały czas i to jest świetny przykład tego, jak zmieniała się polska pisownia. No i tak, jest to ciekawostka na pewno. Trzeba będzie zweryfikować tą tuleję, gdzie jest oś koła pośredniego przekładni głównej. No i również wykonać płaszczyznę już po to, żeby to nie ciekło po prostu zwyczajnie mówiąc, nie pociło się przesadnie. No i tak, no to jest bardzo, bardzo ładny element. Pokrywa górna skrzyni biegów. Tutaj ja myślę, że ten element dobrze obrazuje to, gdzie ten silnik stał przez ostatnie wiele lat. My się nie dowiemy ile. Natomiast no, jak głęboka jest tu już erozja tego aluminium. Wszędzie, niemalże na wylot w niektórych miejscach. To widać też po dźwigni zmiany biegów, jak ona mocno jest skorodowana. No, dla mnie osobiście są to plusy, nie minusy, ponieważ no, jest to rzecz autentyczna. No i bez wątpienia nie ulega wątpliwości, że prawdziwa, że nikt tego nie wymieniał. No tyle. Ale jest to element prawdziwy i to się cieszy. Oj, tyle. Także tutaj, jeżeli chodzi o odlewy, jest ok. Kolektor ssący dolotowy. Mamy pięknie wykonany gaźnik. Replika, czyli gaźnik dorabiany według oryginału w Polsce przez fascynatów marki. No pięknie zrobiona rzecz. Ja myślę, że nie można tutaj narzekać, że coś jest nie tak. Problem będzie tego typu, żebyśmy mogli uratować Twój oryginalny kolektor dolotowy, który no widać, że jest oryginalny. No, nakrętki mają dobre gwinty, no ktoś to wiadomo, że przycinakiem odkręcał, bo to niestety jest
Jest zawsze, ma to miejsce, no po prostu zwyczajnie kiedyś ktoś nie miał klucza albo próbował dociągnąć, jak była nieszczelność, no i prał, no zwyczajnie i niszczył, no ale mamy co mamy, cieszymy się, że jest w ogóle. Problem jest na powierzchni, która łączy kolektor ssący, gdzie wchodzi na niego gaźnik. Tu są bardzo głębokie wrzery i żeby to powierzchnia, czy to połączenie było szczelne, będziemy musieli oczywiście, że to najpierw wyczyścić i wytrawić w kwasie, to później będziemy to cynowali. Taki jest na to pomysł, a później będziemy to obtaczali z zewnątrz, żeby tą powierzchnię zregenerować, żeby ona była szczelna, po prostu zwyczajnie. Nie będziemy zmieniać tu średnicy, bo takiej potrzeby nie ma. Natomiast no, to połączenie musi być szczelne. No, przy takich wrzerach ono szczelne nie będzie. No i tutaj będziesz miał, mówiąc potocznie, lewe powietrze, tak, czyli przedmuchy. No, ten silnik nie będzie się stroił prawidłowo, więc to jest ważny element. Podobnie jak i tutaj, te śrubunki trzeba rozebrać, zweryfikować stan przylgni tutaj na tych stożkach. To jest bardzo ważna rzecz. No przede wszystkim wiadomo, odczyścić, ale też sprawdzić, czy nie ma tam korozji. Więc no tyle. Tyle, jeżeli chodzi o dolot. Powietrza jest nowy, więc no, tam się nic nie wydarzy. Dobrze, następny film. Skrzynia biegów. Po skrzyni biegów tak naprawdę możemy coś więcej o tym motorku, czy o tym silniku, bo tak trzeba powiedzieć, że w mojej ocenie ten silnik relatywnie mało jeździł. Mało w rozumieniu większości Sokołów, jakie się zachowały. Dlaczego? Dlatego, że skrzynia biegów jest, mógłbym powiedzieć, w bardzo dobrym stanie. Oczywiście, że są wrzery wynikające już po prostu z tego, że to stało, jest jakaś tam korozja gdzieniegdzie. Natomiast przesuwka skrzyni biegów jest w stanie, no powiedziałbym, bardzo dobrym. Nie są wypracowane sprzęgiełka tutaj, nie jest to wytłuczone, nigdzie uszkodzone. Te powierzchnie, w których jak gdyby widać ten promień, gdzie przesuwka się zazębia z choinką, nie są wytrzaskane, tak? Nie są poniszczone, często to jest tu powybijane, powygniatane, już po prostu ukruszone tutaj. Tu się nic nie dzieje, więc to jest bardzo fajna rzecz i to jak gdyby jest dla mnie potwierdzeniem, że no, ten Sokół nie jeździł jakoś bardzo dużo. Oczywistym jest, że nie jest to element, który będzie jak nowy idealny, no bo tu walczymy o to, żeby zachować w maksymalnym stopniu oryginalność tego napędu. No to jest oczywiste, no też tak ustalaliśmy, że no, wyrzucić wszystko można, wkładać nowe części, jak najbardziej, no ale robi się to zawsze w stopniu jak najmniejszym, jak jest to możliwe, czyli zostawiamy maksymalnie dużą ilość oryginalnych elementów. Co więcej, choinka również, ja bym powiedział, dobry stan. Kilka wrzerów gdzieś, ale wrzery tak naprawdę są najmniejszym problemem przy przekładniach ogólnie. Zawsze ludzie zwracają na to uwagę, że tu są wrzery, jakaś korozja, czy jakiś ubytek miejscowy. Tak naprawdę najważniejszym jest kształt, geometria tych kół zębatych, tak? Czy one nie są zużyte, bo wtedy taka skrzynia no, nie będzie pracować poprawnie. To, że gdzieś tam punktowo będzie korozja, to naprawdę w przypadku tej konstrukcji no jest kompromisem, który jest jak najbardziej do przyjęcia i no bez dwóch zdań. To samo wałek zdawczy, ładny stan, miejsce obsady łożyska nie jest poniszczone, nie jest wytarte, gwint delikatnie poprawimy lub dorobimy ciaśniejszą nakrętkę na zębatkę zdawczą, żeby tu nie było problemów z odkręcaniem się. Natomiast no, znowuż koła zębate uważam, że są ok, jest to do przyjęcia. Oczywistym jest, że wszystkie tuleje wymieniamy, będziesz na bieżąco, będzie to wybijane, będą dotaczane nowe tuleje, będą te tuleje wytaczane pod wymiar wałka. Wałek oczywiście będziemy szlifowali, natomiast wałek jest również w dobrym stanie, jeżeli chodzi o wielowypust, jeżeli chodzi o gwinty na końcach. Te powierzchnie oczywiście będziemy szlifować w celu zrównania ich do pierwszego równego wymiaru. No i później będziemy dorabiać ciaśniejsze tuleje, no bo tak to trzeba będzie zrobić, nie? Tutaj jak gdyby nie ma nic nowego, no tak to się zawsze odbywa. Wałek pośredni, tak, choinki też do regeneracji, gdzieś tutaj już widać około 200, jak mierzyliśmy, jest zużycia. No, trzeba to
przeszlifować i tak samo wykonać ciaśniejsze tuleje wewnątrz choinki i będzie to następne 100 lat jeździć. Że tutaj, tu jest dobrze, jeżeli chodzi o skrzynię biegów. Obudowa skrzyni biegów, no również nie jest zła. Jest to element wykonany ze staliwa, jak wiemy, więc no podatny na pęknięcia. I to jest taka pięta achillesowa sokołów, ale Indianów też, mimo że Indian miał te elementy przeważnie z aluminium. Natomiast no, co się ogólnie dzieje? Przeważnie w sokołach pękają te chwyty łączące uszy, łączące tak, silnik, karter silnika ze skrzynią biegów. Jeżeli tu nie jest zachowana geometria tego wszystkiego i silnik jest gdzieś skręcony, coś się nie schodzi, dociągając wtedy te uszy, no one pękają. I tak też się stało z jednym uchem tutaj na dole. Tu się przyglądaliśmy i jest tutaj pęknięcie. Na szczęście to pęknięcie nie jest jeszcze na wskroś. Tym niemniej trzeba będzie to już spawać, podfrezować to tutaj i spawać, żeby to wzmocnić, żeby to ucho nie chciało za chwilę się oderwać. No to są już takie no, nieprzyjemne prace ślusarskie, natomiast no, trzeba to zrobić, podobnie jak tutaj, jeżeli chodzi o ubytek. Jeżeli chodzi o ubytek w miejscu, gdzie jest śruba mocująca kapę, tak, czy dekiel sprzęgła, no ale to też jakoś nie jest specjalnym problemem, no wszystko jest o roboczo godzinach i o czasie, który trzeba na to poświęcić. No, trzeba będzie to zaspawać, ładnie wyszlifować, nadać temu kurzy taką strukturę, no i wykonać na nowo gwint. No, też nic nowego. Relatywnie skrzynia, ja bym powiedział, że w dobrym stanie. Tak, następny element, może zacznijmy tak, przekładnia główna i kosz sprzęgłowy zarazem, tak, czyli w Sokole jak wiemy nie ma łańcucha, przekładnią główną jest przekładnia o zębach skośnych, no i tyle. Generalnie można by powiedzieć, że stan dobry, no gdzieś miejscowe wrzery, jak i na samej skrzyni, natomiast nie jest to zużyte, geometria tych zębów jest w porządku, nie jest to gdzieś pouszkadzane mocno, nie jest to wypracowane mocno, więc no będzie jeździć, no gorsze jeżdżą zdecydowanie, więc no zostawiamy to, żeby tego nie wymieniać, no po prostu, żeby zachować ten oryginalny charakter tutaj w maksymalnym stopniu. Stożki są w porządku, jeżeli chodzi tutaj o stożek zębatki, zębatki zdawczej tak naprawdę, która wchodzi w miejsce na wał korbowy z lewej strony, tak? No stożki są ok, oczywiście do weryfikacji, ale nie ma tu jakichś uszkodzeń mechanicznych, nie pracowało to gdzieś zluzowane, nie wytrzaskało się po prostu zwyczajnie, więc no do remontu, ale jakby rokuje, nie ma problemu. Nowy wałek tutaj od rozrusznika, który dostarczyłeś, bo nie było, przekładnia rozruchowa, tak, koło zębate razem ze sprzęgiełkiem, czyli nowy zestaw, także to jeden problem mniej, jak to się mówi. Wał korbowy w tym motocyklu, przeciwwagi no myją się dalej w myjce, bo tam jest straszny syf i brud, natomiast no tak, co do korbowodów, tuleja praktycznie obydwie, ale ta już była kiedyś zarobiona, jak widać i co? No jest luźna, po prostu zwyczajnie ona tutaj w palcach pracuje. Trzeba będzie to usunąć, roztoczyć główki korbowodowe na większy wymiar, żeby to zlegalizować, zrównać. No i potem dorabiamy nowe tulejki pod nowe stworzenie na nowych tłokach, więc to połączenie będzie zregenerowane. Natomiast trzeba to zrobić, tą operację, co jest ważne, geometrycznie równolegle, tak, do stopy korbowodowej. Stopa korbowodowa, no taka klasyki, zużyta po prostu zwyczajnie, bieżnie są do wymiany, czopy do wymiany, no tutaj już mamy raczysko i zużycie w miejscach, gdzie widać pracowały rolki łożyskowe, tak, no Sokół ma takie dosyć nietypowe rozwiązanie, że średnica czopa korbowodowego jest jak gdyby mniejsza niż średnica stożków, na których on jest mocowany. No to rodzi pewnego rodzaju problemy, jeżeli chodzi o montaż. Jest to takie nieprzyjemne, natomiast no nie jest to szczęśliwe rozwiązanie, ponieważ jak wiemy lub nie, w Sokole nie ma łożysk, w sensie inaczej, są rolki, ale nie ma koszyków łożyskowych. Więc te rolki
pracują trąc o siebie. Nie jest to dobre rozwiązanie. Natomiast no, średnica jest na tyle mała, że aby zachować jakąś nośność tego połączenia, no i zachować odpowiednią ilość tych rolek, no takie rozwiązanie obrano, no i tyle. Nie jest to szczęśliwe, natomiast no tak być musi w tym silniku, koniec, kropka. A jak na jego pojemność, to średnica tych stóp korbowodowych już na oko widać, że jest nieduża. Więc o tyle, czop do zmiany, tego ratować nie będziemy, bo to jest śmietnik, tulejki oczywiście korbowodowe góra, dół również. Nad czopem zdawczym się zastanowimy, być może uda się go uratować. Plan jest taki, żeby to przeszlifować, dać na pokrycie chromem technicznym, no i później znowu szlifować po to, żeby zachować ten nominalny wymiar, ale żeby to było równe. Czop nadawałby się do regeneracji, będziemy walczyć o to, żeby zostawić oryginalny, jeżeli się uda. Podobnie czop prawy jest relatywnie ok. Myślę, że uda się go zachować tutaj. Co dalej? Rozrząd sam w sobie, no do regeneracji wałki. Gdzieś już tu ktoś kiedyś był, coś tutaj było naprawiane, widać. Natomiast no ośki wałków są uszkodzone. Nie jest to znaczne zużycie, ale no, mimo wszystko czegoś takiego zostawiać już nie będziemy. Same koła zębate są w porządku relatywnie, więc no uda się je, myślę, zostawić. No i tyle, no trzeba tutaj to wszystko porównać. Będziemy oczywiście dorabiali wszystkie nowe tuleje i osiowali ten rozrząd, co jest bardzo ważne, czyli przede wszystkim przesuwy boczne tych wałków rozrządu są istotne. No i to, żebyśmy nie rozjechali się tutaj w żadną stronę z tymi wymiarami, mówiąc potocznie, no to jest rzecz bardzo ważna dla poprawnej pracy tego silnika. No ale to nie jest jakiś high-tech, rzecz skomplikowana. Konstrukcja, jak wielu pewnie wie, zbliżona, podobna do Indiana. Ciekawostką jest jeszcze oryginalne łożysko oporowe. No i tyle praktycznie. Jeżeli chodzi o weryfikację, oczywiście dorabiamy nowe zawory, zlecamy oczywiście dorobienie nowych zaworów, sprężyn zaworowych, no i paru innych detali. Większość elementów potrzebnych tutaj, typu tulejki, nie tulejki, będziemy dorabiali we własnym zakresie, prowadnice zaworowe, no i mnóstwo drobnych szpilek, nie szpilek, innych rzeczy, które są tutaj potrzebne do tego, żeby ten silnik odbudować. Będziemy na łączach, pozdrawiam i dobrego dnia. No i co? No i jednak nie był to taki super stan, ale to wiadomo, no i tak był fajny ten silnik, bo on niby przeleżał w garażu, niby się nic tam nie działo, ale pamiętajmy, że tutaj historię tego Sokoła znamy od czasów powojennych, tak? I ja tutaj mam, dowód rejestracyjny, mam książkę takiego pojazdu i on, słuchajcie, w 65 chyba... Tutaj mam tą książeczkę pojazdu, bo nie wiem, dużo nowych widzów przybyło na kanał i nie wiem, czy wy widzieliście w ogóle historię tego Sokoła. Ten Sokół jest w ogóle z Dolnego Śląska, więc to jest fajna historia, że Cieplice Śląskie Zdrój, to jest teraz jakby dzielnica Jeleniej Góry, tak, i to było na Matejki 10. W 54 roku, w 56 to kupił kolejny właściciel i to są, słuchajcie, tematy wojskowe. To mieli wysoko postawieni wojskowi w tamtych czasach. Ja próbowałem dojść historii, jak on tutaj się znalazł na Dolnym Śląsku, ale niestety pana Stanisława Urbanka nie mogłem dojść do jego rodziny, prawdopodobnie nikogo nie miał. Znalazłem jego dom, odwiedziłem ten dom, odwiedziłem sąsiadów, ale jego dom został już dwukrotnie sprzedany, więc nie ma też informacji, co tam się działo. A szkoda, bo można by było się jeszcze czegoś dowiedzieć. No ale 56 rok, no to już mamy... Już prawdopodobnie nie żyje, ale może ktoś ze znajomych jeszcze gdzieś tam. Tutaj jest wpisane CWS 1100, co najlepsze. Rok produkcji 36 rok. Jest numer podwozia, numer silnika, benzyna czysta. No i on został, powiem wam, że wyrejestrowany właśnie w 59 jest pismo do Ośrodka Badań Transportu Samochodowego w Warszawie. I tu jest, nawiązując do pisma obywatela z dnia
17 sierpnia 1959 roku komunikujemy uprzejmie, że motocykl CWS typ 1100 M111 wyprodukowany przez Państwowe Zakłady Inżynierii jest niewątpliwie zabytkowy i byłby cenny jako eksponat muzealny. Instytucją kompetentną w tej sprawie jest Muzeum Techniki, Warszawa, Pałac Kultury i Nauki. Opis otrzymuje Muzeum Techniki i Kultury dyrektor inżynier Ługowski. I tutaj docent, magister, inżynier A. Jaśkiewicz to wysłał. No i Muzeum Techniki jakby się nie odezwało, nie byli zainteresowani tym motocyklem i motocykl został prawie cały zezłomowany. Niestety. Ja go teraz odbudowuję. No i mam nadzieję, że będzie właśnie młodym pokoleniom, młodym ludziom przypominał, że Polska miała takie wspaniałe motocykle i to będzie jakiś taki namacalny jakby kawałek tej zabytkowej motoryzacji, którą będzie można zobaczyć. Będę starał się go pokazywać na filmach, może będą jakieś jazdy, coś tam się na pewno będzie działo, bo tych motocykli Sokół jest dosyć dużo, ale no niestety one są zazwyczaj gdzieś pochowane w prywatnych kolekcjach i słabo jest jakby z takim dostępem czy z wiedzą. Ja kiedyś myślałem, że to jest jakby wiedza taka powszechna, że ten motocykl Sokół to polski największy motocykl, a teraz się jednak okazuje, jak się pytam czasami takich ludzi, to nie wiedzą. Tutaj u mnie była też wycieczka, to nawet na 20 osób nikt nie wiedział, jaki był powojenny pierwszy motocykl, czy w ogóle jakie marki motocykli były, więc myślę, że warto to jakby mówić o tym, żeby jakieś te zasięgi były, żeby ktoś tam coś tam się dowiedział, bo tego brakuje. No i dobra, a tutaj przyszła wielka paczka z ekspozytorami. Zaraz zobaczycie co tam. Tu będzie też film z dystrybutorami, które kupiłem z garażu takiego fajnego, ale zobaczymy kiedy ten film będzie. Czekam na razie na premierę. A tutaj przyszły flagi. Grzegorzu. Narodowe? Flagi narodowe, no. O, Zaraz będziemy wieszać. udostępnię ci nawet scyzory. O, daj scyzoryka. Ty jeszcze łeba? 223? 2023. A co ty tutaj robisz? Grzesiu, nie, no ty masz w koszulkę, mówię. Aha! No. I zamówiłem dwa, bo my mamy, ale nie mamy tego, nie mieliśmy, jak to się nazywa, tego wymiaru. Bo mamy stojaki, Mamy, ale ale nie duże. pod te flagi. No. A dwie się przydadzą, jak No, teraz jadę, nie wiem, do Stegny. Żeby... O, takie coś to mógłby mi teściu wyspawać. To jest proste jak drut. Tylko trzeba mieć drut. Trzeba mieć drut. Dobra, wyciągaj, pokazujmy tutaj. Nieśmiało Widzowie podchodzę do tego. O, a jakbyśmy takie flagi Sokoła, jak będzie Sokół, to może, bo i koszulki Sokoła już są i naklejki zaraz, znaczy nie są, Sokoła dopiero będą. Bo mam fajny wzór na koszulki i zobaczymy jak tutaj właśnie proces tej odbudowy motocykla będzie przebiegał. A tu, o. Bardzo fajna ta. Była sonda uliczna na Facebooku i na YouTubie i wybraliście jeden wzór. Fajny, myślę. I zaraz go zobaczycie, jak A to tu wygląda. musisz powiedzieć, że była sonda. W sądzie wzięło udział 3,5 tysiąca ludzi. Uprawniony. Uliczne, uprawnionych. Sonda uliczna. No tak, no ale najpierw wsadź. Czy to się nagrywa? Dzień dobry. Namawiasz. Namawiał. Zaraz zobaczymy jak to. A, i to można sobie tu podciągnąć, widzisz? A nie, to Czekaj, już jest do końca? Czekaj. Końcówka cała? O. Dobra, i to sobie dajemy tu. To sobie naciągamy. To wbijamy. Kurde. To wbijamy i mamy Bike Weekend. Bike Week. O, bez tego. Z tego tak. No i teraz można nagrywać zaproszenia na web. Słuchajcie, mamy flagi. Big Weekend. No, aha, bo tu jest widzisz Easy Rider jeszcze wsadzony. Jest Nie, motocykl. Big Week. Big Week. Mówię Big Weekend. Big Week. Big Week, to tak mówiła nasza koleżanka świętej pamięci. Nie? Idę. Czy to tu się tutaj dobrze nadaje? O, no i teraz tu możemy nagrywać. Powiem ci, że kolory są trafione. No kolory są
Ja dlatego tych kolorów nie zmieniam, no bo to już jest żółty, czerwony. Fajne, żywe, jak na łeby. Jest kolor żółty, jest kolor czerwony, tak? Ale... No ale te kolory są, no, te są nasze. Kolory są. Tak, o, zrobię sobie. Zrób sobie. Mieliśmy jakiegoś ducha i słuchajcie, sprawdziłem na kamerze. Myślałem, że to Lucjan narozrabiał, bo ta rama stała tu i nagle się przewróciła, zbiła dzbanek i tak akurat nie między rowerem a jeepem. Myślałem, że się nic nie stało, ale niestety tutaj się to rozdarło, kurczak. No. Ale jak to się wydarzyło, nie? Że jakieś drgania, chociaż tu... Nie ma żadnych drgań. No, jest jak w zwolnionym tempie, po prostu. I ona była przechylona tam i nagle pyk i trz. I spadła. Do powalenia. Na szok. Uwaga. To przyszło całe. A mówisz, że rzucą, tak? No to wiesz, no trochę... Powinien inaczej się z tym obchodzić. Przyszły też damskie koszulki, ale to muszę zrobić zdjęcia i dodać do systemu. Trzeba to? Trzeba tutaj... Nie? Nie, tylko chyba... Jako... Mam nadzieję, że są szyby całe. I co? Otworzymy to? No trzeba otwierać. O, waży trochę. To jeszcze co spróbujemy. Wyłącz silnik i ogrzewanie. O, tu jest to. Aha, i tutaj przyczepione tak, żeby się nie ruszało. No sprytnie. A, widzisz. Czyli wkrętarkę potrzebujemy. Masakra. Nie pomyślałem, że to jeszcze trzeba mieć miejsce, żeby to gdzieś ustawić. Są gawloty. Gawlota CPN-u i gawlota Harley'a. No skończy się, że coś będziemy musieli sprzedać, żeby... No. Ale zobaczymy, bo ona jest podświetlana. I zobaczymy, jak tam to będzie wyglądać. Maćka wołamy? Czy nam pomógł? No, O, piaskarka. Piaskarkę musimy też ogarnąć. Może tutaj gdzieś to by stanęło? O, tutaj mamy... Maciek, pomożesz nam? no już lepiej. O, ale już zadaszenie piękne. O, to już stoi. Tu robimy miejsce. To na razie postawiliśmy tutaj. Tak to wygląda. Miała być jeszcze naklejka stacja Easy Rider. No już tego zabrakło, bo na początku to miał być dystrybutor cały, ale stwierdziłem, że dystrybutor to już w ogóle będzie zabierał miejsce, szczególnie, że kupiłem oryginalne. A tutaj będą półki i gablota na różne skarby. Jest zamykana. O. No chyba, że sprzedamy jedną. Nie, to jest czar. Podoba Ci się? Tu można, wiesz, wszystkie te poprzerzucać. Harley'a. Do No, tamtych. Harley'owskie te, nie? No. Ale dobrze, żeby była jeszcze może wyżej, na tym, jakbyśmy postawili ją na skrzynce. Nie, Grzesiu? Można by w skrzyni. Mamy. Zobaczmy. Kolega Adrian Urbański teraz mówił, że ma skrzynki, to akurat nie. Skrzynki. O, widzisz, postaw skrzynkę do góry dnem. O, Tak i dobra. I teraz postawimy. Grzesiu, czyń honory kwatermistrza. O. Dwóch Teraz by się silnych. przydało z logiem Sokoła. O. Ale wyprostujcie to.
Do przodu. Do przodu, bo ona nie stoi prosto. No, czy spadnie jak rama. Trochę niebezpiecznie. Chyba tu trzeba by skrzynkę, wiesz co, zrobić dwie poprzeczki. A na górze... Tak, dwie skrzynki w tą stronę. wiesz co, na górze jest z tym, z tak zwaną pokrywką i ona... O, i ona będzie wtedy usztywniać, Albo tak? większa, jak jest, a jak nie, to dwie skrzynki tak postawić, wiesz? I tu oblepimy wtedy tablicami. Dobra, to ściągamy. O! Wiesz, o co chodzi? Że dwie skrzynki tak o postawić. Jedna i druga i wtedy będzie powinno stać, bo teraz będzie ta szerokość, o! Masz jeszcze jedną skrzynkę? Jest. Skrzynki skręcić, to ona się bawi. No i trzeba będzie prąd tutaj, tak że będzie, jak będzie włączane światło, żeby to się od razu włączało. Aha, no. Czyli gniazdko na podłączone do światła. Chociaż trochę, chyba że to przykręcić jeszcze. Znaczy skręcić te do siebie, do kupy, to przede wszystkim. No i tutaj są półki. Półka. O, jak potem tu masz jedną śrubą do słupa złapać. O, albo do słupa. O, i patrz. No, elegancko. I teraz tutaj Do słupa wszystkie nie, skarby Czemu? Harley'a. Z tyłu są te zawieszki. Ale to zawieszkę można wciągnąć, Przenieść na nie? drugą stronę. Ale co do słupa? Tu pasem. Pasem. Nie, myślałem, że są na dole skrzynkę złapać do słupa, jedną tą. Aha, faktycznie, no. A te damy na drugą stronę, te tabliczki, nie? Bo tu mamy takie tabliczki w sklepie. O, i w ogóle tu jest taki tron, ja taki w czaczu Zawiesz. kupiłem. Tron. Ja go kupiłem za 500, ale myślę, że za 300 bym oddał, jakby ktoś chciał taki fajny tron. Nie chcesz, Grzegorz? Już siedział na tronie. Ładny, ładny. Dziur. Ja bym sam mówić. O, tu mam oryginalne blachy Harley'a. Ale to jest prawdziwe. To jest wszystko prawdziwe. To Te jest tabliczki to są pra- zawieszki. zawieszki. O, i patrz, z tej strony tutaj. No i po problemie. I będziesz widział wszystko i słyszał. A tu fajnie będzie gablota. I do gabloty faktycznie wszystkie rzeczy Harley'a. A w tamtej gablocie nie wiem co będziemy. Tutaj tą biżuterię będę chciał się pozbyć. Zobaczymy, o. Taka lampka jeszcze jest do sprzedania, o. Oryginalna lampka. Ja za to kiedyś dałem 1000 zł, słuchajcie. To taką lampkę. W oryginalnej farbie, gdzieś tam przeleżała w jakiejś szafce. I za tyle bym ją też chętnie sprzedał. No i słuchajcie, żegnamy się z wami. Pamiętajcie o aktywności, łapa, komentarz, udostępnijcie znajomym, którzy lubią takie klimaty. No i widzimy się w następnym odcinku. Nie wiem co będzie w następnym odcinku, pewnie targ na torach. Tak mi się zdaje, że będzie targ na torach. Ale to nigdy nic nie wiadomo. Właśnie, jest Motobazar w Bytomiu, miałem powiedzieć. Mam... Konkurs jest pod shortem. Słuchajcie, 10 podwójnych wjazdówek na Motobazar w Bytomiu w tą niedzielę. No i w tą niedzielę też wybory. Bardzo ważna rzecz, żeby pójść na te wybory. No i tyle. Także zaglądajcie, zapraszam na konkurs, zapraszam do Bytomia. I trzymajcie się do kolejnego odcinka. Hej. Cześć, z tej strony Marcin. Słuchaj, od 15 lat organizuję największy zlot motocyklowy nad Bałtykiem, czyli Bike Week Łeba. W tym roku spotykamy się 14-17 sierpnia przy ulicy Turystycznej. Na 5 hektarach będzie pole namiotowe, będzie scena, gdzie będą koncerty, będą różne konkursy, będą prelekcje z youtuberami, z podróżnikami. Także będzie ciekawie. Będą prezentacje też starych, zabytkowych motocykli. 3 parady, w tym jedna nocna. No, będzie się działo w tym roku. Słońce ma być jak zwykle rewelacyjne. Bilety są już do kupienia na mojej stronie www.motozloty.com. No i serdecznie Cię zapraszam. Mam nadzieję, że tam się spotkamy. Trzymajcie się. Nie ma nic lepszego. Słońce, plaże, wolność i uśmiechy każdego. Motocykliści wolni jak ptak. Czaszka Easy Rider to jest nasz z nas.
Konkursy, koncerty, radość bez końca, przyjaciele wokół, miasto rana słońca. Muzyka nas jednoczy, każdy śpiewa razem. W łebie jesteśmy jednym pod jednym gwiazdbazem. Bike Week, w łebie nie ma nic. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej!